Panie, panowie, przyszła ta chwila. Pierwszy pojedynek miejscówek polskich w jednym mieście. Zapraszam. Wiem, zaraz mnie pojedziecie, że kurczę, przecież już tam był, dopiero zaczął kanał, na pewno wszystkie benefity wydał na prezenty przedświąteczne czy świąteczne, no i nie ma paliwa, żeby dalej jechać. No słuchajcie, życie początkowego youtubera jest ciężkie. Rodacy, drodzy rodacy, po co te nerwy? Słuchajcie, u PL-a tylko jest content relaksacyjny. Nie ma żadnych dram, nie ma żadnej polityki, nie ma żadnych imigrantów legalnych, nielegalnych. Jest wystarczająco kontentu wszędzie na YouTubie. Chcesz dramy? Z miłą chęcią oglądaj, twój czas, twoja energia będzie pochłaniana przez to. Tutaj jest po prostu odcineczek, który wjeżdża w niedzielę o 19:00, żebyście sobie przed tygodniem pracy usiedli, obejrzeli, zobaczyli jakąś nową miejscówkę, może waszą lokalną miejscówkę. No i co? Chill out. Spytasz się PL-a, po co znowu tam jedziemy? Byliśmy przecież niedawno w Liverpool. No po pierwsze, jedziemy tam, bo jest jeszcze jedna miejscówka i ta miejscówka według Google ma lepsze opinie niż Ubercika. Ubercika, jeżeli nie widziałeś, to tutaj wyskoczy sobie. Żeby pojedynek miał sens, to powinienem wziąć dokładnie te same dania, które wziąłem Ubercika, ale że u PL-a nie ma kontentu jakiegoś dramaturgicznego i w ogóle typu Polak Polakowi wilkiem. Po prostu wezmę sobie to, na co mam ochotę, zobaczymy, co mają do zaoferowania. No i co? Czas się przekonać, kto wygra batalię o Liverpool. Dobra, wiecie co? Czas może na tą ciekawszą część niż moje biadolenie, a więc chciałoby się powiedzieć, PL bawi i uczy, ale w tym przypadku jest tak, że PL dostarcza wam rozrywki w postaci pokazywanych miejscówek, a Ania uczy. I jak ostatnio Ania powiedziała nam coś ciekawego na temat rodaków w tym mieście oczywiście Liverpool, to może tym razem coś powiesz nam w ogóle ciekawego na temat tego miasta, a jestem przekonany, że jest o czym mówić. Liverpool to fascynujące miasto w północno-zachodniej Anglii, znane z bogatej historii, kultury i sportu. Oto kilka ciekawostek o Liverpoolu. Muzyka. Liverpool jest miejscem narodzin The Beatles, jednego z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki. Można tu odwiedzić słynne The Cavern Club, gdzie zaczynali swoją karierę, a także The Beatles Story, muzeum poświęcone ich dziedzictwu. Architektura i port. Miasto było jednym z najważniejszych portów w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Albert Dock, zbudowany w 1846 roku, to jedno z pierwszych miejsc na świecie wykonanych w całości z żelaza, cegły i kamienia. Dziś jest wpisany na listę UNESCO i mieści liczne muzea oraz galerie. Unikalny akcent. Mieszkańcy Liverpoolu nazywani są Scousers. Termin pochodzi od potrawy zwanej lobscouse, popularnej wśród marynarzy. Charakterystyczny akcent Scouse jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Wielkiej Brytanii. Dobra, siemanko, słuchajcie, jesteśmy już tutaj na miejscu i z tego, co zauważyłem w porównaniu do Ubercika, bo pamiętajmy, nadal odcinek jest pojedynkowy, już są lekkie plusy tej lokalizacji, ale o tym się dowiemy później. Dawajcie, jestem głodny. Dobra, jesteśmy w Tasty Polish Cooking, zamówienie złożone, wjeżdża jedzonko i wam wszystko pokazuję co jak. Dobra, wjeżdża na pierwsze pomidorowa ze świderkami. Nie wiem dlaczego nikt nie jada pomidorowej z ryżem, bo dla mnie istnieje tylko pomidorowa z ryżem, ale dajmy szansę tej tutaj.
Dobra. Zupa, samo to czerwone, pyszne. Widać, że jest domowa robótka tutaj, żadne jakieś proszki czy coś. Ta pomidorowa chyba, ja nie jestem kucharzem zup, ale tą pomidorową się robi, zakładam na rosolę. Ile ona taka jest? Gdyby był ryż, byłoby 10 na 10, a że są świderki, to jest 9 na 10. Dobra, wjechało główne danie i jak widzicie jest to kotlet z jajkiem. Ja ogólnie takich rzeczy, takich miksów nie jadam, ale na Facebooku wyglądało to smakowicie i na żywo wygląda trochę jeszcze lepiej, ale takiej formy podania nigdy nie widziałem. Dobra, żebyście mieli jakiekolwiek porównanie, jak tak naprawdę duży jest ten kotlet, pani proponowała osobny talerz do niego, a że jest trochę dużo ludzi w lokalu i głupio mi dostawić tego kotleta do głowy, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, jak jest naprawdę duży. Ale czego się nie robi dla widzów. Patrzcie. Dobra, wjeżdża kapusta najpierw. Siatkowana biała kapusta z marchewą, klasyk. Kojarzy mi się z takimi surówkami na stołówkach. Ale w pozytywnym bardzo wrażeniu, czy jakkolwiek to się mówi. Dobra, czas na buraczki. Ciężko coś powiedzieć. Nie moje typu buraczki, tak jakby są puste. Nie wiem, czy brakuje soli jakiejś, czy czegoś, czy może tak mają być buraczki, a ja po prostu nie jestem ekspertem. Ja chyba tylko tą kapustę zjem. Mamy inny kompot dzisiaj i ostatnio piłem kompot truskawkowy i uważam, że to może być standard. Nie wiem, nie jestem ekspertem od kompotów, ale tutaj mamy jeżyny, mamy porzeczki to się nazywa, no i truskawki. Chyba lepiej smakuje, bo jest po prostu bardziej owocowo. Standardowo dojadamy resztki z kompotów. Hej, do Liverpoolu nie mamy daleko, ale że sernik wygląda smakowicie. Nie tak smakowicie jak chocolate brownie z lodami. Także co, wjeżdża sernik, wjeżdża kawa i kończymy przygody z Tasty Polish Cooking. Ale pamiętajcie, opuszczamy zaraz Liverpool i wjeżdżamy do mnie podsumować wszystko. Także nie uciekać. Ej, wiecie jakim fanem cheesecake'ów nie jestem, to ten chyba jest oficjalnie najpyszniejszy sernik jaki jadłem, bo to nie tylko jest sernik, ale widzicie tą taką piankę? Tu jest sernik i tu jest sernik nie tylko biały, tylko jest tu jeszcze czekoladowy i ta jakaś posypka, nie wiem co to jest, ale powoduje mega pyszne wibracje i sernik wjeżdża taki słodki i jest idealny z kawą. Ja już jestem po jedzonku. Słuchajcie, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że to był już któryś mój odcineczek z kolei, że to nie była moja pierwsza miejscówka. A z jakiego powodu?
to się dowiecie w studio, czyli na podsumowaniu, czyli za chwilę. Wracamy do domku i co? Potowarzyszcie mi, zobaczycie jaką mam drogę w ten przepiękny dzionek angielski. Dawajcie. A significant light, just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead. Cześć Wam, fajnie, że dotrwaliście do tego momentu, w którym podsumujemy miejscówkę, którą dzisiaj odwiedziłem. Dzisiaj byliśmy w Tasty Polish Cooking i coś bardzo ważnego, według mnie bardzo ważnego, fajnie, że to jest nazwa angielska, bo jak już mówię, mieszkam tutaj 20 lat, z paroma Anglikami albo Angielkami rozmawiałem już w życiu i co według mnie to jest tylko moje spostrzeżenie, polsko brzmiące nazwy na starcie jakby odstraszają, mogą odstraszyć. Z wieloma osobami rozmawiałem i raz, że w ogóle nie mają pojęcia, co tam jest napisane. Tak jakby się właściciele bazowali na polskiej społeczności albo po prostu na niewielu osobach, którzy chcą sobie spróbować, nie? Zanim w ogóle zaczniemy podsumowywać wszystko, to może powiem takie pierwsze rzeczy, które nachodzą mi na myśl i chcę się z Wami podzielić. Po pierwsze, jak powiedziałem, nazwa anglojęzyczna dla mnie jest super. Po drugie, jest bardzo dużo miejsca do zaparkowania tam. Nie musicie płacić, jest masa miejsca, nie ma problemu. Miejscówka sama w sobie jest mała, przytulna, ale mała, a chodzi o to, że jeżeli byście chcieli się tam wybrać i nie jesteście lokalnymi ludźmi, nawet jak lokalni, ale podejrzewam, że ludzie tak robią tam lokalni, to warto zadzwonić, warto sobie stolik zarezerwować i wtedy bez problemu będziecie mieli stolik, bo nie chcecie, nie wiem, jechać. Ja jechałem godzinę w jedną stronę, też niedaleko, ale wiecie o co chodzi. Nie chcesz po prostu jechać i się okazuje, że no dobrze, stolik się zwolnił za godzinę albo nie mamy miejsca czy coś takiego, nie? Zadzwońcie, nic nie szkodzi. Każdy z nas ma zapewne bez limitu minuty. To sobie zadzwońcie i sobie zarezerwujcie. Następna rzecz, jest to po prostu błąd świeżego youtubera, jakim jestem ja. Po prostu wszedłem tam do lokalu i było pusto. I zamiast przebitki zrobić z tego lokalu, później po prostu pokazać Wam ten lokal, to tego nie zrobiłem. Nie wiem, łudziłem się, że dalej tak będzie, nie znałem realiów, a realia były takie, że później był full. Kurczę, głupio mi było z tą kamerą gdziekolwiek dać. No, musicie mi wybaczyć, też się uczę, to też są moje początki. Już mam taki jakby szablon, co jak chcę robić. No i co? Nie macie wyjścia, musicie mi wybaczyć. Kolejna rzecz. Jak już powiedziałem, był ruch non-stop. W porównaniu do Bercika, tam lokal jest większy i mają lokal do wynajęcia, pomieszczenia do wynajęcia. Tutaj jest mało, ale było non-stop i nie wiem czy to jest spowodowane. Uważam, bo byłem u Bercika, byłem tutaj, uważam, że to nie jest spowodowane jakąś jakością jedzenia, bo i tu jest naprawdę dobrze, i tu jest naprawdę dobrze. Nie wiem, może okres, ludziom się nie chce zaraz po świętach gotować, może po prostu rejon, bo nie jestem jakimś ekspertem od geografii, ale to jest chyba Knowsley, to nie jest jako Liverpool, a tam było już takie centrum, nie? Tam tak naprawdę na pieszo mogliście pójść sobie na te doki, zachęcam w ogóle tam na spacery, tam jest naprawdę ślicznie. No i nie wiem, tu było masakrycznie dużo ludzi, ale podejrzewam, że u Bercika też mają okresy, że jest ten, także pamiętajcie, rezerwować sobie stoliki.
No i tak, ostatnia rzecz, którą chciałbym tylko powiedzieć, że ta lokalizacja ma swoje plusy i Ubercika ma swoje plusy. Ta lokalizacja ma ten plus, że jeżeli chcesz ominąć te całe korki, całe centrum czy coś, to jedziesz sobie do tych bardzo przemiłych ludzi, zjesz sobie obiadek, zaparkujesz za darmo i po prostu jedziesz do domu i jest koniec. Plusem lokalizacji lokalu Ubercika jest to, że to jest naprawdę w ścisłym centrum. Czyli możecie sobie zostawić samochód, zaparkować może gdzieś, gdzie możecie na dłużej ten samochód zostawić, zjeść sobie, pójść sobie na spacer jakiś niedzielny, sobotni albo tygodniowy, jeżeli w weekendy pracujecie. Dobra, koniec biadolenia. Zaczynamy to, na co tutaj czekacie, czyli całe podsumowanie. I może zrobimy to w taki sposób, że powiem Wam danie, jakie miałem, co o nim myślę i jaka była cena i tak przejedziemy sobie. A więc zaczynamy od startera, a była to zupa dnia i zupą dnia, którą ja wziąłem, to była pomidorowa ze świderkami. I to jest wielki grzech ludzi tam gotujących, bo dla mnie pomidorowa istnieje tylko i wyłącznie z ryżem. No i co? I tu już się zaczynają troszkę schody, jeżeli chodzi o cenę, od razu na starcie. Bo przy menu, które widzicie, jest napisane przystawka tartar za 5 i zupy dnia i tam nie ma ceny. Jak dowiecie się zaraz ceny, jakie są inne, to jesteście w stanie zgodzić się ze mną, że ta zupa na 100% 5 funtów nie kosztowała, tylko znacznie mniej. Także może zrobimy tak, że przejdziemy do głównego dania, które wiem jaka jest cena, do następnych rzeczy, które znam jakie jest ceny i później to, co nam zostanie, to postaram się rozłamać pomiędzy rzeczami, które nie za bardzo wiem jakie są ceny. Dobra, na drugie danie miałem, jak widzieliście, schabowego z jajeczkami. Ja widziałem takie dania wcześniej i może w życiu tak naprawdę raz w życiu tylko jadłem takie coś. Zawsze uważałem, że to jest po prostu za dużo, nie? Ale spróbowałem to ze względu na ich Facebooka i jak to danie było tam sfotografowane, przykuło moją uwagę. No i co? Spróbowałem i było przepyszne. Kotlet ogromny, jajeczka 2, nie 1, dostajecie 2 jajeczka i po prostu jak tym widelczykiem sobie tak skubiecie, to fajnie tak się rozpływa. Z ziemniaczkami, do tego była kapustka, do tego były buraczki, pomarańcz. Pomarańcza nie zjadłem. Tak, mówiłem, że zjem, ale skłamałem. Nie zjadłem tego pomarańcza. Nie wiem tak naprawdę jaki jest sens dawać. Oczywiście fajnie to wizualnie wygląda, nie wiem. Może jakbym to zjadł tego pomarańcza po tym całym obiedzie, to jakoś nie wiem. Odświeżyłbym się, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Tak czy tak pomarańczy nie zjadłem. Buraczki nie za bardzo, osobiście dla mnie nie. Były po prostu, dla mnie, nie jestem ekspertem, po prostu mówię jakie są moje odczucia. Nie było takiego jakiegoś zęba tam, tak jakby nie było w ogóle to przyprawione, czy coś. Wszystko inne przepyszne. I w ogóle ten kotlecik z jajeczkiem, to wszystko co widzicie, kosztowało 10 funtów 50 pensów. Do picia miałem 2 kompociki. Kompociki jak kompociki, dobre i nie były fajne to, że one nie były tylko truskawkowe, po prostu były owocowe, była tam jeżyna, takie malutkie porzeczki. I co? No i truskawki. I one były naprawdę dobre. I ten cały kompocik to jest po prostu niesamowite. Szklaneczka kosztowała 1 funta. Tylko i wyłącznie 1 funta. Wziąłem 2 funciki. Kawa, sernik, wjechał na deser. Oczywiście, jak już wiecie, ja nie jestem fanem. Może trochę zmienię to moje oświadczenie, bo nie byłem fanem sernika, dopóki tego nie spróbowałem. Jak nie jestem fanem serników, to ten wziąłem z braku laku, tam nie było nic innego do wyboru. I to był najlepszy sernik chyba w życiu jakikolwiek jadłem.
Jak byliście w Manchesterze w miejscówce Placki, albo może oglądaliście epizod, a jeżeli nie oglądaliście, to on sobie tutaj wyskoczy, to tam jest ta polski lokal, który serwuje jedzenie z Modern Twist. I oni powinni prosić tą panią, która upiekła ten sernik, o recepturę, bo to jest właśnie dla mnie taki twistowy ten sernik. Tam była taka pianeczka, miks tego i śmietankowy i czekoladowy i jakaś tam posypka. On naprawdę był przepyszny. Jedyne zastrzeżenie mam tylko, nie do sernika, do kawy, bo ja osobiście nie rozumiem kawy sypanej. W sensie ten taki syp, co tam na dole zostaje, nie? Musisz na końcu już uważać, żeby tam na zęby nie poleciało. Proponowałbym ja osobiście zwykłą rozpuszczalną taką czarnuchę wypić, albo no wiecie, za takim co od sącza, czy coś takiego, żeby po prostu była czysta ta czarna kawa, ale to tylko moje zastrzeżenia. No i kawa kosztowała £1,50. Kawa kosztowała £1,50 i tutaj wkraczamy w sferę nie znam cen. I polega to na tym, że za wszystko zapłaciliśmy 21,50. I jeżeli odliczymy cenę kawy, kompotu, drugiego dania, to wychodzi na to, że ciasto i zupka łącznie kosztowała 5 funtów. Nie wiem, czy 2 funty, może zupa, 3 ciasto, nie mam pojęcia. Tak czy tak, te dwie rzeczy kosztują 5 funtów. Uważam, że na takie miasto, jakim jest Liverpool, 21,50 za bardzo dobrą zupę, za bardzo dobre i duże danie główne, przepyszny sernik, kawucha i 2 kompoty, to jest niesamowicie niska cena. Bo pamiętajcie, jesteśmy w mieście Liverpool, nie jesteśmy w jakimś tam Glinkach Mokrych, czy coś takiego, że jest jakaś restauracja o nazwie, nie wiem, klubowa i zestawy dnia robi, nie? Po prostu ceny są naprawdę powalające, atmosfera jest powalająca, fajnie, przyjaźnie. Czuć było tam, że ludzie, którzy przychodzili, to lokalni, stali bywalcy, rozmowy były. Fajnie, naprawdę fajnie, ja lubię takie lokale, wielkie propsy za anglojęzyczną nazwę. Słuchajcie, link oczywiście do miejscówki w komentarzu, w opisie, zobaczcie sobie to miejsce, warto odwiedzić, warto wspierać takich ludzi pozytywnych. Dobra, meritum podsumowania, tasty Polish cooking, uważam za... Pierwszy raz jesteś, to oznaczają fanfary. Za miejscówkę, która smaczy. Przepyszne jedzonko, bardzo tanie jedzonko, bardzo duże porcje, najesz się, zrelaksujesz, fajna atmosfera, cozy, tylko pamiętajcie, jeżeli chcecie się tam tylko wybrać na jedzenie, to rezerwować sobie stolik w razie czego. No i wiem, że trochę tak clickbaitowo zacząłem ten odcinek, pojedynek, Polak Polakowi wilkiem. Zrozummy coś. Liverpool jest wielkości mniej więcej porównanej do Szczecina. I my tu mówimy o 2 tylko i wyłącznie miejscówkach, które serwują polskie jedzonko. Zarówno miejscówka Ubercika i zarówno miejscówka, którą teraz sobie zwiedziłem, ma plusy. Czy są minusy? Ja takowych nie znalazłem. Takowych minusów, które na pewno by zdecydowały, że nie przyjadę. Nie ma czegoś takiego jak pojedynek, nie ma czegoś takiego jak rywalizacja, chyba że zdrowa rywalizacja. Mam nadzieję, że i ta miejscówka ma swoich stałych odbiorców i ludzi chcących spróbować i vice versa, że i w tej miejscówce mają zadowalające obroty. Tego Wam życzę. No i co? Apel dnia, apel tradycyjny, jeżeli znacie jakieś fajne miejscówki, albo nie fajne, bo to też jest
fajnie zwiedzić, nie? Fajne miejscówki. Dajcie znać w komentarzu, postaram się tam pojechać, zdać relacje i w niedzielę Wam dać, abyście się zrelaksowali po całym tygodniu, po całym weekendzie, może dram, może aferek koperkowych. Dlatego odcinki wjeżdżają sobie o 7 UK czasu, abyście mogli się zrelaksować na te 10, 15, 20 minut, zależy jak długi będzie epizod. Dzięki bardzo, że dotrwaliście tutaj i życzę Wam spokojnego tygodnia. Cześć Wam.